Witam Was w moim kolejnym odcinku na kanale Rowerowe Wypady. Tym razem zabiorę Was zielonym szlakiem rowerowym do krainy kanału elbląskiego. Przejady zaczynając od Iławy aż do okolic Elbląga. Tak więc zaczynamy podróż w mieście leżącym nad najdłuższym jeziorem w Polsce, Jeziorakiem. W samej Iławie można zobaczyć kinoteatr Pasja, który swym stylem neoklasycystycznym przyciąga uwagę niejednego turystę. Niedaleko kina znajduje się także ratusz zbudowany w 1912 roku za sprawą urzędującego wtedy burmistrza Karla Friedricha Giesse. W nim możecie znaleźć biuro informacji turystycznej. Na wzgórzu zaraz obok ratusza wznosi się kościół Przemienienia Pańskiego. Wokół Małego Jezioraka jest poprowadzona ścieżka rowerowa. Prowadzi ona do początku zielonego szlaku rowerowego mieszczącego się na obrzeżach Iławy. Już na początku wita nas droga poprowadzona przez las. Jednocześnie jest ona ścieżką edukacyjną wykonaną przez Nadleśnictwo Iława. Jeśli zjedziemy ze szlaku, możemy zatrzymać się przy wiacie jeziora Kamionka, aby podziwiać urokliwe jezioro otoczone lasem. Jak widzicie, ładnie tu. Cicho, spokój. Fakt, że dzisiaj jest niedziela i jest wcześnie. I tak jest ładnie. Jak już widzieliście na wcześniejszych filmikach, droga tu nie za dobra jest. Nie oszukujmy się, lepszy byłby shooter. Asfalt połączony z wystającymi dziurami i kamieniami to nic przyjemnego. No. Że ktoś ma entę. To uczucie, gdy jesteś sam w lesie i masz wrażenie, że ktoś cię obserwuje. Kończę. Zostawiając las za sobą, szlak prowadzi lokalna droga, gdzie mijamy niejedno pole. Kruki również mijamy, które nie wiem czemu za mną leciały. Szlak jest dobrze oznaczony, nie sposób się zgubić. Chyba że... Taka zagłoska, zagadka. Co byście zrobili? Widzicie taki znak, który każe wam skręcić tutaj. Co, jedziecie dalej i skręcacie dopiero w prawo, czy skręcacie od razu tu? Zobaczymy, czy miałem rację. Ledwie co przejechałem może z 10 metrów i znalazłem, zgadnijcie co? Ten znak. Nie wiem, gdzie trzeba skręcić w prawo, ja jadę dalej prosto. Widzę już zamek. Mijając las, moim oczom ukazał się zamek w Szymbarku. Wysokie mury zamku dumnie się prezentowały w promieniach słońca. Do zamku nie można wejść, jedynie przed główną bramą można za pomocą kodów QWERTY odsłuchać materiały o Szymbarku i okolicach. Niestety zamek wciąż po wojnie nie został należycie wyremontowany. Teren wokół niego jest w miarę uporządkowany, nie pochłania go las. Jednak łezka się w oku kręci, widząc jak drugi po Malborku zamek krzyżacki nie zostaje odbudowany. Po zwiedzeniu okolicy zamku ruszam w stronę Siemian. Po drodze odczuwam różne nawierzchnie, a także oglądam widoki łąk, lasów oraz mniejszych zbiorników wodnych. Jeziorak jest najdłuższym jeziorem w Polsce, więc nie dziwcie się, jak nie dojrzycie jego początku i końca.
Jest także 6. największym, jeśli chodzi o powierzchnię, jeziorem w Polsce. Wieża widokowa jest bezpłatna i wokół niej jest parking dla samochodów, jak również wiata dla rowerów. Szlak prowadzi dalej wzdłuż drogi, a ich stan jest w różnej jakości przyjazny dla rowerzystów. W Lepniewie zatrzymuję się na chwilę przy pomniku. Jest on poświęcony poległym mieszkańcom w I wojnie światowej. Pochylnie na kanale elbląskim są unikatową czynną budowlą hydrotechniczną na świecie. Do pokonania są 4 pochylnie, zaczynając od pochylni Buczyniec, mieszczącej się na wysokości 99,5 metra nad poziomem morza. Będziemy mijać pochylnie Kąty, Oleśnica, Jelenie. 5. pochylnię Całuny można zobaczyć jedynie odbijając ze szlaku. Poprowadzona jest do niej ścieżka wzdłuż kanału. Niestety droga się kończy przy pochylni, więc trzeba wrócić tą samą drogą. W samym Buczyńcu oprócz pochylni znajduje się Izba Historii Kanału Elbląskiego. Po zakupie biletu można poznać historię samego kanału. Na kanale oprócz statków wycieczkowych można spotkać statki osób prywatnych oraz ludzi płynących kajakami. Dokładnie tak, z pochylni może korzystać każdy. Po jednorazowym zakupie biletu na każdej pochylni można samemu płynąć swą jednostką po trawie. Ciekawostka, jedno koło wózka waży 1 tonę, a sam wózek około 26 ton, więc nie próbowałbym zatrzymać wózka, a tym bardziej stawać mu na drodze. Julo, zagadka dla was. Co jest pode mną? Odpowiedzi czekam pod filmikiem. Wszystkie pochylnie przeszły rewitalizację w latach 2011-2014. Wszystkie części zostały rozkręcone, odnowione i tak samo skręcone co do śrubki. Elementy zastąpiono jedynie w ostateczności, gdy nie dało się danej części w żaden sposób uratować. Oprócz szlaków kanału elbląskiego w okolicy są dostępne szlaki Pocztyliona. Niewątpliwie są warte uwagi i zaplanowania na następny wyjazd. Za pochylnią Jelenie znajduje się punkt odpoczynku. Inne tego typu miejsca jest w pochylni Kąty oraz Buczyniec. Bardzo przyjemna asfaltowa ścieżka rowerowa ciągnie się od Jegłownika aż do Kwietniewa. Tylko w Rychlikach będziemy zmuszeni jechać po normalnej drodze dla samochodów. Każdy, kto myślał, że od pochylni będzie płasko, jest w błędzie. Dopiero po minięciu Świętego Gaju droga prowadzi po płaskich żuławach wiślanych wśród wszechobecnych pól oraz wzdłuż Nogatu. Kończymy szlak w pobliżu niedziałającej kolei nadzalewowej. Dziękuję, że tu byłeś. Zostaw po sobie ślad. Cześć! Czytała Magdalena Jatkowska.